Dość powszechny jest stereotyp, że Volkswagen robi samochody, które nie są w niczym najlepsze, ale we wszystkim są co najmniej wystarczająco dobre. Ostatnimi czasy konkurencja producenta z Wolfsburga drastycznie urosła w siłę, a zagrożenie płynie zewsząd, z Korei, Chin, Japonii, a nawet Francji. Niemniej wielbiciele niemieckiej marki mogą spać spokojnie. Volkswagen T-Cross jest dowodem na to, że Volkswagen nadal wie, co robi. Ten crossover segmentu B jest już z nami od 2019 roku. Można powiedzieć, że Niemcy go wprowadzili do sprzedaży dość późno, bo konkurencja już dawno miała wówczas swoich reprezentantów w tej klasie. Ale nasi zachodni sąsiedzi zawsze jednak wiedzieli, jak wstrzelić się w rynek i w tym przypadku nie było inaczej. T-Cross niemal natychmiast wdarł się do czołówki najlepiej sprzedających się aut w Polsce i nie opuścił jej do dziś. Jest też jednym z najpopularniejszych samochodów na platformie findcar.pl, gdzie możecie znaleźć auta od autoryzowanych dealerów z całego kraju w niezwykłych cenach, często z wyjątkowym finansowaniem. Wracając do T-Crossa, jego sukces nie dziwi, bo Volkswagen nie powielił w błędów, które inni wiodący producenci popełnili konstruując swoje crossovery. Ten samochód stał się popularny dzięki swojemu konstrukcyjnemu dopracowaniu. Oczywiście w rynkowym sukcesie pomógł obowiązujący do dziś trend ucieczki klientów od aut segmentu B. Klienci, którzy do tej pory wybierali samochody Polo, teraz zaczęli rozglądać się za wyższymi, bardziej praktycznymi, choć równie kompaktowymi rozmiarowo crossoverami. I tak niemiecki przepis na sukces został po raz kolejny powielony, a my dziś wytłumaczymy, co sprawia, że Volkswagen T-Cross jest wybierany przez tak wielu kierowców. Auto mierzy 4,1 metra długości, co oznacza, że jest tych samych rozmiarów co Golf czwartej generacji, który debiutował na rynku 30 lat temu. Pokazuje to, jak zmieniły się standardy, ale też jak zmieniły się przyzwyczajenia klientów. Miejski crossover bazuje na płycie podłogowej MQB A0, która w koncernie Waga jest przeznaczona właśnie autom segmentu B. Znaczy to, że dzieli on platformę chociażby z Polo. Jest od niego większy, bardziej ergonomiczny w codziennej eksploatacji i bardziej trendy od swojego niżej zawieszonego bliźniaka, więc takie wybory zakupowe są w pełni usprawiedliwione i uzasadnione. Najmniejszego crossovera w gamie Volkswagena wyróżnia sylwetka, która jest skrzyżowaniem tradycyjnego SUV-a w wersji miniaturowej oraz minivana, co może Wam wskazać, gdzie szukać największych zalet tego wozu. Wsiadając do T-Crossa czujemy, że wszystko jest na swoim miejscu, jak to w Volkswagenie. Pozycja za kierownicą jest poprawna, fotele wygodne, widoczność świetna. Za kierownicą nie czujemy się zaskoczeni, ale w tym przypadku jest to zaleta. Wszystko działa tak, jak moglibyśmy przewidywać w aucie tego segmentu. Jest nawet coś dla tradycjonalistów. Jeśli nie dopłacimy za topowy system multimedialny oraz automatyczną klimatyzację, dostaniemy ekran z tradycyjnym potencjometrem służącym do kontroli głośności oraz klasyczne pokrętła do obsługi nawiewów. Takie widoki zdarzają się w motoryzacji coraz rzadziej. Nie oznacza to jednak, że T-Cross jest samochodem przestarzałym. Na liście wyposażenia znajdziemy m.in. system Travel Assist, czyli adaptacyjny tempomat, albo Digital Cockpit Pro, czyli zestaw wirtualnych zegarów. To, w czym ten samochód jest najlepszy, ma jednak mało wspólnego z technologią. Wspomniałem o pudełkowatym kształcie T-Crossa, którego zalety czuć i widać we wnętrzu. Ten niewielki jak na dzisiejsze standardy crossover jest naprawdę praktyczny i pakowny. Zaczynając od tyłu, mamy tam prawie 400 litrów bagażnika z podwójną podłogą. To wydaje się więcej niż wystarczająco, ale powierzchnię bagażową możemy jeszcze powiększyć o dodatkowych parędziesiąt litrów. Jak? Tylna kanapa jest przesuwana, więc gdy jest ustawiona skrajnie do przodu, to wtedy mamy do dyspozycji ponad 450 litrów do zagospodarowania. A na tym nie koniec, bo Volkswagen przewidział, że możemy od czasu do czasu chcieć przewieźć coś dłuższego. Dlatego w tym aucie możemy złożyć fotel pasażera, dzięki czemu jesteśmy w stanie przetransportować przedmioty, które mają 2,5 metra długości. Tylna kanapa również oferuje dużo miejsca. Nawet człowiek powyżej 1,80 m nie powinien specjalnie narzekać na brak miejsca na nogi, a miejsca na głowę jest tyle, że i dwumetrowiec by się zmieścił. Biorąc pod uwagę wyłącznie szeroki kontekst sytuacyjny, nie jest to może nic imponującego, ale pamiętajmy, że obracamy się w segmencie B. A jak na auto miejskie, T-Cross jeździ zaskakująco dorośle. Silniki turbo pod maską nie są niczym nowym, ale zarówno wersja z 3-cylindrowym 1.0, jak i 4-cylindrowym 1.5 TSI spełniają pokładane w nich oczekiwania. 1.0 spełnia raczej oczekiwania jako auto miejskie, ale 1.5 już nieźle sobie radzi na drogach szybkiego ruchu.
rynku. Są wystarczająco dynamiczne, ciche i na tyle ekonomiczne, że diesla próżno tu szukać. Dojrzały imidż tego auta rezonuje jeszcze bardziej, jeśli doposażymy miejskiego Volkswagena w skrzynię automatyczną DSG. To też oczywiście nie jest nic nowego, ale kiedyś w tej klasie automat był rzadkością. Dychawiczne i potrzebujące obrotów wolnosące jednostki oraz wolne hydrokinetyki nie współgrały ze sobą, przez co takie połączenia były nie tylko nieopłacalne, ale też mniej funkcjonalne z punktu widzenia kierowcy. W T-Crossie możemy poczuć się jak w samochodzie o klasie większym, co klienci na pewno doceniają. Na razie tylko chwaliliśmy T-Crossa. Pytanie, czy jest go za co ganić? Niektórym może nie spodobać się jego wygląd. Nie chodzi bynajmniej o kontrowersje, raczej o ich brak. Design tego crossovera jest konserwatywny do bólu, więc klienci, którzy kupują oczami, mogą swój wzrok skierować w kierunku innego auta. Rozczarowani mogą poczuć się również ci, którzy liczyli na świetnie funkcjonujący system multimedialny. W tym przypadku musimy liczyć się z niezbyt responsywnym interfejsem, ale jest to problem, który dotyczy wielu współczesnych Volkswagenów. Trzecim problemem, dla niektórych nawet najpoważniejszym, jest brak napędu hybrydowego. T-Cross jest dostępny tylko i wyłącznie z jednostkami spalinowymi, co przez zmieniające się upodobania kierowców rosnące zaufanie wobec hybryd może oddalić potencjalnych kupujących od salonu Volkswagena. No i nie spodziewajcie się wybitnych materiałów wykończeniowych. Króluje we wnętrzu plastik. Wiemy, że T-Cross dostępny jest tylko z napędami benzynowymi, ale jakimi konkretnie? Do wyboru mamy de facto dwa silniki. 1.5 TSI o mocy 95 lub 115 koni oraz 1.5 TSI bez miękkiej hybrydy o mocy 150 koni. Najsłabsza wersja dostępna jest z 5-biegowym manualem. Mocniejszą odmianę 1.0 można zestawić z manualną skrzynią albo 7-biegowym DSG, a jednostka 1.5 oferuje wyłącznie 7-biegowe DSG. Volkswagen daje nam 6 różnych wersji wyposażenia do wyboru. Trend, Life, Life Plus, Style, Airline i Airline Plus. Jak to wygląda cenowo? Cennik startuje 95-konnym Trendem za katalogowe 103 290 zł, zaś zamyka go Airline Plus ze 150-konnym 1.5, który kosztuje nieco ponad 135 000 zł. Jeśli w danej wersji możemy wybrać wersję silnikową, to różnice cenowe pomiędzy poziomami opiewają na około 8-9 tysięcy złotych. Ale oficjalny cennik Volkswagena swoje, a findcar.pl swoje. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie podpowiedzieli, jak z naszą platformą oszczędzić na zakupie takiego T-Crossa. Pamiętajmy, że najmniejszy crossover w gamie Volkswagena jest na rynku już 7 lat. Jeśli ktoś uważa, że koszt nowego auta jest zbyt duży, to może sprawić sobie używkę w dobrej cenie. Motorpol z Wrocławia ma teraz na sprzedaż T-Crossa w wersji Live z mocniejszym 110-konnym silnikiem oraz ciekawym pomarańczowym lakierem. Egzemplarz pochodzi z 2021 roku, przejechał do tej pory mniej niż 60 000 km i jest wyceniony na niecałe 65 000 złotych. Szukacie większego wypasu? Proszę bardzo. Volkswagen Centrum w Poznaniu oferuje T-Crossa w odmianie Style z silnikiem 1.5 o mocy 150 koni. Na pokładzie znajdziemy tu m.in. automatyczną, dwustrefową klimatyzację czy wirtualny kokpit. Ta konkretna sztuka również wyprodukowana została w 2021 roku, przejechała do tej pory 77 000 km i kosztuje niecałych 80 000 złotych. A jak sytuacja wygląda z nowymi egzemplarzami T-Crossa? Na findcar.pl wystawionych jest obecnie ponad 250 takich samochodów, więc jest w czym wybierać. Na pierwszy ogień idzie ten szary T-Cross w wersji Live Plus. Pod maską 95 koni, estetyczne alufelgi i doskonała cena. 87 500 zł oznacza oszczędność 19 000 względem katalogu. Mamy jeszcze jedną świetną ofertę od Motorpolu z Wrocławia, która zadowoli tych najbardziej oszczędnych. Mówimy o aucie w kolorze srebrnym ze 115-konnym motorem sprzężonym ze skrzynią DSG. Egzemplarz pochodzi z 2025 roku, ale jego cena powala. Auto wystawione jest za niecałych 98 000 zł, co oznacza, że dostajemy rabat w wysokości prawie 33 000. Mamy też coś dla tych bardziej wymagających. Jaskrawo żółty T-Cross w najwyższej wersji Airline Plus z imponującymi alufelgami, najmocniejszym w gamie silnikiem 1.5. Czeka na chętnego w centrum Volkswagen we Wrocławiu. Cena niecałych 119 000, czyli względem katalogu oszczędzamy ponad 20 000 złotych. T-Cross to auto, które niczego nie udaje. Zostało zaprojektowane, żeby w jak najmniejszym nadwoziu zapewnić jak najwięcej przestrzeni dla pasażerów i bagażu. Nikt nie obiecywał emocji, uniesień, sportowych wrażeń z jazdy. W tym aucie chodzi o bezproblemową eksploatację na co dzień i w tym
Volkswagen T-Cross jest jednym z najlepszych w swojej klasie, a Finecar.pl jest najlepszy w ułatwianiu zakupu sprawdzonego auta w jak najkorzystniejszej cenie. Na naszej platformie znajdziesz prawie 30 000 ofert najpopularniejszych marek i modeli w Polsce. Wszystkie tylko od autoryzowanych dealerów, nowe, używane i co ważne, dostępne od ręki z wysokimi rabatami.